Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Just Horses do omówienia tego tematu, który jest dość krótki, ale ważny. Skłonił mnie ostatni post, który zobaczyłam na jakiejś grupie jeździeckiej. Czasami mi się coś tam wyświetla. Nie mam za dużo czasu, ale jak mam czas i jakiś temat mnie zaintryguje, to nawet się odezwę. I w tym temacie się odezwałam i jak tak się odezwałam, to pomyślałam, że muszę Wam o tym opowiedzieć. A to jest temat o ubezpieczeniach w jeździectwie. Zapraszam do oglądania. Pewnie każdy z Was jest gdzieś ubezpieczony, czy to w szkole, czy może nie w przedszkolu, ale w szkole, w pracy, gdzieś jesteście ubezpieczeni, macie jakieś dodatkowe ubezpieczenie, ale musicie pamiętać o tym, że jeździectwo to jest sport ekstremalny. I często się nam wydaje, gdzieś tam w głowie mamy zakodowane, że przecież ten instruktor jeździectwa, który stoi na środku, on z pewnością jest ubezpieczony, no bo żeby prowadzić jazdę obecnie w Polsce, być instruktorem, nie trzeba mieć uprawnień PZJ-owskich, ani tak naprawdę żadnych innych, nie jest to wymagane. Ważne jest, żeby mieć ubezpieczenie OC, czyli to ubezpieczenie o działalności instruktorskiej. Więc ten instruktor, który stoi u Was na placu, on z pewnością takie ubezpieczenie ma. Ale czy to wystarczy i jak takie ubezpieczenie działa? Bo nam się często wydaje, że ośrodek ubezpieczony, instruktor ubezpieczony, można jeździć. A jeżeli chodzi o praktykę, to nie jest tak do końca. Jeździectwo od innych sportów, takich mniej, może niebezpiecznych, różni się tym, że jest wpisane w kanon sportów ekstremalnych, więc często takie ubezpieczenia, jak dzieciaki mają w szkole, tego jeździectwa nie obejmują. I później staje się wypadek w stajni i się okazuje, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty ubezpieczenia, ponieważ zdarzyło się to w stajni, a jeździectwo jest sportem ekstremalnym, który nie jest wpisany w kanony tego ubezpieczenia. Dlatego jeżeli zaczynacie uprawiać taki sport, no właśnie na przykład taki, czy jakikolwiek inny sport ekstremalny, naprawdę warto wykupić sobie jakieś ubezpieczenie, bo wiadomo, to nie są duże koszty, bo przez stronę Polskiego Związku Jeździeckiego takie ubezpieczenie, jeżeli się nie ma żadnych odznak, to jest gdzieś w granicach 200 zł na rok, a to 200 zł na rok to jest nic w porównaniu do tego, co się może wydarzyć. Wiadomo, może się nic nie wydarzyć, można jeździć 10 lat i się nic nie wydarzy, ale może się wydarzyć raz i będzie duży problem. Wcześniej wspominałam Wam o tym, że instruktorzy, często my zasłaniamy się, ośrodek ubezpieczony, instruktor ubezpieczony, więc wszystko w porządku, jak się coś stanie, będzie wypłata. A powiem Wam, kochani, że niestety nie. Dlaczego? Ponieważ to są ubezpieczenia OC, czyli one to są ubezpieczenia na wypadek, jeżeli instruktor coś źle zrobi. A instruktor nie ma wpływu na przykład na stadne zachowania koni, czyli na to, że koń się spłoszył, że koń gdzieś poleciał, że coś hukło, że coś przyjechało, przejechało szybko, tak? Koń się przestraszył, odskoczył. To, że się koń przestraszy i odskoczy, to jest zupełnie normalne. Albo to, że gdy się koń zobaczy coś strasznego i pogalopuje, to jest też normalne. Oczywiście my, instruktorzy, chcąc mieć jakąś renomę, chcąc normalnie pracować z ludźmi, wybieramy do rekreacji takie konie, które się raczej nie płoszą. Ale na przykład koń się może potknąć, koń się może wywrócić. Niektórzy, wybierając szkółkę jeździecką, w której jeżdżą oni sami bądź ich dzieci, na przykład kierują się ceną. Ponieważ na przykład w ośrodkach, które mają lepszą infrastrukturę, ta cena jest wyższa, a w ośrodkach, które tą infrastrukturę mają gorsze, cena jest niższa. Wiadomym to jest i logicznym. Ale słuchajcie, jeżeli jest to ośrodek, który nie ma ujeżdżalni, która ma na przykład tak jak tutaj jest kwarc, tak, gdzie my jeździmy mniej więcej w każdych warunkach po deszczu i tu to podłoże jest stabilne, i tylko na przykład dzieciaki jeżdżą po błocie, to wtedy jest duże ryzyko, że tam w galopie koń się może poślizgnąć i przewrócić. A czy to jest wina instruktora? Nie, to nie jest wina instruktora, bo to jest wypadek. Koń się po prostu, nogi mu podjechały, się wywrócił. On się może wywrócić nawet na takim podłożu, więc tu są wypadki. I teraz ubezpieczenie instruktora działa w przypadku, jeżeli ten instruktor doprowadzi do jakiegoś zaniedbania, tak? Tak, przynajmniej ja to też tak odbieram w taki sposób, że sprzęt, na którym osiodłałam konia, jest to sprzęt mocno wysłużony, urwało się półślizgo, ktoś spadł, uderzył o ziemię, złamał rękę. I wtedy to jest moje jakieś zaniedbanie, uchybienie. Tak naprawdę tych przypadków, kiedy się to dzieje, jest naprawdę mało. Jeżeli przeanalizujemy ogólne warunki ubezpieczenia, to się okazuje, że tych wypadków jest, tych sytuacji, które można podpiąć pod to ubezpieczenie, nie ma zbyt wiele. Jest naprawdę niewiele. I teraz co?
to moje uchybienie musi nie być specjalnie. Tak naprawdę musiałabym, nie wiem, pogonić tego konia, dlatego staram się takich rzeczy nie robić i ludzie jeżdżą i muszą sobie radzić sami. Ja nie biegam za końmi, ich nie gonię, ponieważ gdybym ja tego konia pogoniła i coś by się komuś stało, to też teoretycznie ja bym mogła mieć z tego powodu problemy. Więc tych sytuacji, kiedy to można podpiąć, jest mało. Ja na przykład powiem Wam, miałam tu taki wypadek. Wiola, którą serdecznie pozdrawiam, która do nas wróciła i jeździ. Wiola jechała koniu, koniowi się poplątały nogi w galopie, ale naprawdę się poplątały i to na takim podłożu, dobrze przygotowanym. Po prostu wypadek się zdarzył, poplątały się nogi i teraz co się dzieje? Koń się wywrócił, ona doznała uszczerbku na zdrowiu. Przyjechała policja i nawet mieliśmy tu nagranie, też mamy kamery zamontowane, więc też by można było to z kamery, ale tu mieliśmy akurat nagranie z telefonu i pan oczywiście po sprawdzeniu trzeźwości instruktora, czyli mnie, obejrzał nagranie i stwierdzili policjanci, że to był nieszczęśliwy wypadek i sporządzili taką notatkę, że to co się wydarzyło, to był nieszczęśliwy wypadek, bo się po prostu koniowi poplątały nogi. I taka sytuacja zawsze może mieć miejsce. Dlatego trzeba... I teraz mój ubezpieczyciel, on uznaje, że ja nie doprowadziłam do żadnego zaniedbania z mojej strony, ponieważ jazda była prowadzona w sposób normalny, ja byłam trzeźwa, koń chodził, doszło do takiego, a nie innego wypadku. Więc dlatego w takich sytuacjach jest naprawdę warto mieć to swoje ubezpieczenie. I ostatnio też właśnie w tej grupie, gdzie było to pytanie o nergalsika, i na tej grupie, słuchajcie, padło pytanie od jednej z mam, czy jeżeli instruktor, który prowadzi jazdę w ośrodku, nie jest to instruktor, który ma uprawnienia Polskiego Związku Jeździeckiego, czy ubezpieczyciel jej, jeżeli dziecku się coś stanie, coś wypłaci. Oczywiście mówimy to o ubezpieczeniu dziecka. Słuchajcie, jeżeli chodzi o uprawnienia, w Polsce zawód instruktora jest uwolniony, więc to nie ma większego znaczenia. Ja miałam kilka wypadków przeróżnych, dzieciaki były ubezpieczone i powiem Wam, że nigdy żaden z ubezpieczycieli nie zapytał o moje uprawnienia. Oraz też w tym roku z powodu wypadku sama korzystałam z ubezpieczenia i też ubezpieczyciela interesował tylko wypis ze szpitala, a nie interesowało, że tak powiem, w sumie czy ktoś mi wtedy tą jazdę prowadził, jak to wyglądało. Nic ubezpieczyciela nie wychodziło, tylko po prostu zdarzył się wypadek, była karetka, był szpital, no i dla nich wszystko jasne. Więc wracając do sedna sprawy, słuchajcie, jeżeli uprawiacie taki sport jak jeździectwo, to warto się ubezpieczyć. A teraz jeszcze taka wskazówka dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę ze startami w zawodach, to taka, że jeżeli wykupuję polisę ubezpieczeniową, to ją wykupuję na rok kalendarzowy, ponieważ jeżeli chcecie się zarejestrować w Polskim Związku Jeździeckim bądź w jakimkolwiek regionalnym związku jeździeckim, oni będą wymagać od Was ubezpieczenia na rok kalendarzowy. Więc nie ma sensu wykupić teraz ubezpieczenie w listopadzie do listopada przyszłego roku, tylko dobrze jest wykupić sobie teraz ubezpieczenie do końca roku, a w styczniu wykupić ubezpieczenie na cały przyszły rok. Ponieważ później będą chcieli od Was takiego zaświadczenia, że jesteście ubezpieczeni na cały przyszły rok. I druga rzecz, jeżeli na przykład jesteście ubezpieczeni w jakichś takich Aviva, gdzie macie rozszerzenie o jeździectwo, ale tutaj się opłaca składki co miesiąc i nie macie jakby zawartego ubezpieczenia opłaconego na cały rok, to też nie będą chcieli Wam tego przyjąć, tylko trzeba mieć takie ubezpieczenie, gdzie opłaciłam składkę i powiedzmy to ubezpieczenie działa przez cały rok. Dobra, to ja już konia nie męczę, bo koń ma dość. To jest Nergal, misiu z bajki, mój ulubiony koń do prowadzenia zajęć rekreacyjnych, prawda? W środku, w duszy jest sportowcem, jest cudowny charakter, tak, paskudny, ale cudowny. No to my idziemy do boksu, a Was zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, klikamy kciuk w górę. No i zapraszam do oglądania innych filmów oraz do odwiedzenia naszego sklepu. Cześć! Dobra, a teraz zamarzło.